Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Na wstępie jak zwykle zwracam się z prośbą o udostępnianie moich filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału. Dziś wyjątkowo nie będzie karmienia moich ptaszników, ale nie bójcie się, to nie znaczy, że w ogóle nie będzie karmienia. Tak się składa, że odwiedziłem hodowlę ptaszników Eurospiders.pl. W tym miejscu podziękowania dla Mirka za udostępnienie jego ptaszników do tego materiału. No to zaczynamy! Na pierwszy plan wchodzi piękna samiczka Brachypelma albiceps. Pająki te w naturze występują w północnym Meksyku oraz w Arizonie. Jak widzimy, nogi odwłok pająka są czarne, natomiast jasny karapaks jest w kolorze kremowym. Jak widzimy na załączonym obrazku, karmienie tych pająków nie stanowi większego problemu. Jest to fajna pozycja dla początkujących. No i pozostajemy w świecie łagodnych ptaszników. Tym razem na Waszych ekranach widać Brachypelmę hamory. Samiczka ta jest po kopulacji, dużo je, a odwłok zaczyna pęcznieć, więc zapewne niebawem zmajstruje jakieś zawiniątko. Są to piękne ptaszniki, łagodne i słabo jadowite. Jak wszystkie z rodzaju Brachypelma i Tiltocatl, nadają się idealnie dla początkujących hodowców. Na koniec postanowiłem wstawić krótki pokaz sił tego gatunku. Jak widzimy, jego obroną jest wyczesywanie włosków parzących. Zapamiętajmy, im mniej stresujemy nasze pupile, tym mniej łyse będą ich odwłoki. Kolejną zawodniczką jest samica Chromatopelma cyanopubescens. Duża i pięknie wybarwiona chromka ewidentnie nie chciała współpracować. Jedynie leniwie uniosła przednie nóżki. Wyraźnie nie była zainteresowana panem świerszczem. Ptaszniki te na wolności występują w Wenezueli, czyli Ameryka Południowa, gdzie zamieszkują tereny suche, porośnięte trawami. Są to dość łagodne i mało jadowite ptaszniki. Ale tu drobna uwaga. Te potrafią się już czasami postawić. Teraz widzimy piękną samiczkę Brachypelma boemei, która niedawno wyliniała. Dorosłe samice dorastają nawet do 8 cm długości ciała, a w rozstawie nawet do 16 cm. Odnóża i karapaks są mocno pomarańczowe. Uda i odwłok są czarne. Na odwłoku znajdują się również pomarańczowe włoski. Ptasznik ten na wolności występuje w Kostaryce, w Panamie, Brazylii, Gwatemali i Hondurasie. Kolejnym ptasznikiem jest występujący w deszczowych lasach Brazylii Nandu colorato villosus. Jest to średnich rozmiarów ptasznik. Dorasta do 6 cm długości ciała i do 13 cm w rozstawie. Karapaks, odwłok i odnóża są czarne. Na odwłoku są gęste rudo-czerwone włosy, odnóża mają białe wstawki. Pająk ten bywa niespokojny i płochliwy, a jego obroną jest wyczesywanie włosków parzących z odwłoka. Pozostajemy nadal na obszarze Brazylii, skąd pochodzi kolejny ptasznik, czyli Nandu tripepi. Są to już dosyć spore ptaszniki, bo dorastają nawet do 9 cm DC, w rozstawie nawet 17 cm. Starsze osobniki bywają agresywne i impulsywne. Nie jest on zbyt szybki, dysponuje słabym jadem i myślę, że jak każdy inny z rodzaju Nandu nadaje się dla początkujących terrorystów. Jednak tutaj zaznaczę, należy pamiętać, że ptaszniki te mają już swój charakterek. Najczęstszą jego obroną jest wyczesywanie włosków parzących. Również z Ameryki Południowej pochodzi kolejny ptasznik, czyli Grammostola pulchripes. Na wolności występują na terenie Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. Te spore ptaszniki dorastają nawet do 9 cm długości ciała i do 19 cm w rozstawie. Karapaks i odwłok są czarne. Odnóża również są czarne, ale mają jaśniejsze wstawki. Pod światło karapaks opalizuje na kolor różowo-fioletowy, co naprawdę robi wrażenie. Rodzaj Grammostola zaliczany jest raczej do łagodnych. Obroną jest wyczesywanie włosków parzących z odwłoka.
Teraz wracamy na chwilę do Ameryki Środkowej, a dokładnie w rejon Meksyku i Gwatemali, gdzie występuje kolejny bardzo popularny ptasznik z gatunku Triltocatl vagans, po staremu brachypelma. Osiągają one do 7 cm DC, a w rozstawie może to być nawet 12 cm. Uznawane są one za najagresywniejszych przedstawicieli z rodzaju, ale pamiętajmy, że zarówno temperament, jak i rozmiary są cechami osobniczymi. Odnóża Carapax i odwłok, jak widzimy, są czarne. Na odwłoku znajduje się dużo czerwonych włosków. Jest to ptasznik długowieczny, może dożyć nawet 20 lat, oczywiście mowa o samicach. Jak wszystkie z rodzaju, tak i ten gatunek jest objęty konwencją waszyngtońską, w skrócie CITES. Na kolejnym ujęciu widzimy pięknie ubarwionego ptasznika wywodzącego się z gór Boliwii, Chile i Argentyny. Ptasznik ten występuje w dwóch odmianach barwnych, to jest zwykły Grammostola rosea, a także widocznej na tym filmie Rosea red, w której to oprócz różowo-fioletowych odcieni widoczny jest również odcień czerwony. Ptaszniki te dorastają do 8 cm DC i do 15 cm w rozstawie. Samice tego gatunku mogą przeżyć nawet ćwierć wieku. Są to ptaszniki raczej spokojne. Zaniepokojone mogą przyjąć postawę obronną. Kolejny ptasznik zamieszkuje suche tereny wyżyn w Meksyku. Mowa oczywiście o Brachypelma auratum. Jak wszystkie braszki, tak i ten gatunek jest łagodny, słabo jadowity i długowieczny. Do obrony używa głównie włosków parzących. No i jak w pozostałych przypadkach nadaje się dla początkujących hodowców. Kto poznaje to groźnie wyglądające bydlę? No pewnie to Ephebopus murinus, zwany też szkieletorem. W naturze występuje na terenie Brazylii, Gujany Francuskiej oraz Surinamu. Choć nie dysponuje on silnym jadem, jest bardzo szybki, agresywny i mocno defensywny. No i raczej słabo nadaje się na pierwszego ptasznika. Kolejnym gatunkiem jest mało popularny w Polsce i wywodzący się z deszczowych lasów Peru ptasznik Lasidorides striatus. Są to duże ptaszniki dorastające do 9 cm DC, w rozstawie nawet do 18 cm. W ubarwieniu dominują odcienie brązu. Jest to ptasznik dosyć temperamentny. Teraz przed nami piękna samica jednego z podziemnych azjatyckich gatunków Hylobrachys espelectric blue. Póki co mało jest informacji na temat tego ptasznika, jednak jest kilka pewniaków. Jest on szybki, agresywny i dysponuje silnym jadem. Są to cechy, które sprawiają, że jest to propozycja dla rozsądnych i doświadczonych terrorystów. Co rzuca się od razu w oczy, widzimy na tym filmie. Jest to jaskrawy kolor niebieski, mieniący się na fioletowy na przednich odnóżach. Śliczny, prawda? Tym razem przed Wami Grammostola porteri, która w naturze zamieszkuje górzyste tereny Ameryki Południowej, gdzie spotykana jest wśród skał. Są to dość duże ptaszniki, które osiągają do 7 cm DC. Carapax opalizuje odcieniami różu. Radziłbym kupować go z pewnego źródła u hodowców posiadających parkę z odłowu. Wtedy macie pewność, że nie kupiliście kota w worku. Tutaj widzimy parkę porteri podczas kopulacji, a tutaj zadowolona samiczka po. Kolejnym ptasznikiem jest Formictopus atrichomatus, który w naturze występuje w Hondurasie. Dorasta do 8 cm DC i do 20 cm w rozstawie, czyli dosyć spora. Świeżo powelińce są niebieskawe, potem stają się szaro-fioletowe. Carapax i odnóża dorosłych osobników mają fioletowy połysk. Piękne, prawda? Kolejnym bykiem z Ameryki Środkowej jest Formictopus cancerites. Jest to duży i masywnie zbudowany gatunek ptasznika, dorastający do 8 cm DC.
Ubarwienie sięga od ciemnego brązu aż po czerń, a na tarczy grzbietowej znajduje się ornament w barwie fioletu. Samice tego gatunku dożywają nawet do 20 lat. Ptasznik ten występuje na Haiti i Dominikanie, gdzie zamieszkuje tereny od nizin przez wyżyny po góry, które znacząco różnią się od siebie warunkami tam panującymi. Kolejnym ptasznikiem jest Birupes simoroxigorum, który został opisany w 2019 roku. Na wolności występuje w Azji Południowo-Wschodniej na obszarze Malezji, a dokładnie na wyspie Borneo. Samice dorastają do 6 cm dc. Póki co nieznana jest długość życia. Siła jadu również jest niezbadana, ale toksyna prawdopodobnie jest silniejsza niż u ptaszników z Nowego Świata. Ptaszniki te prowadzą naziemny tryb życia. Są szybkie i płochliwe. Taka ciekawostka, jego nazwa pochodzi od imion trójki dzieci, które go odkryły, to jest Simon, Roxana i Igor. Śliczna, co nie? Kolejnym ptasznikiem jest Omothymus violaceopes. Jest to bardzo duży azjatycki ptasznik nadrzewny, dorastający nawet do 9 cm dc i do 25 cm w rozstawie. Zamieszkuje on Singapur, Indonezję oraz południową część Malezji. Dorosłe samice mają beżowy lub granatowy karapaks, a odnóża i odwłok są intensywnie niebieskie, granatowe lub fioletowe. Dorosłe samce nabierają koloru zielonkawo-beżowego. Ptasznik ten polecany jest dla zaawansowanych terrorystów ze względu na szybkość, potencjał jadu i temperament. Jest on bardzo defensywny i agresywny. Kolejny ptasznik pochodzi z Panamy i Kolumbii, a mowa tu o nadrzewnym gatunku Psalmopeus pulcher. Dorasta on do 7 cm dc i do 16 cm w rozstawie. Ptasznik ten prowadzi nocny tryb życia, ale również w dzień można go przyłapać na przechadzce. A kto to się tak spina? To Psalmopeus irminia. Jest to pięknie ubarwiony ptasznik pochodzący z terenów Wenezueli i Gujany. Dorastają one do 5,5 cm dc i do 17 cm w rozstawie. Dorosłe samice są czarne w pomarańczowe wzory, samce natomiast są szare. Są to ptaszniki bardzo szybkie i skoczne, dysponują za to słabym jadem. Kolejnym jest bardzo popularny i niedrogi ptasznik z gatunku Lasiodora parachybana. Zamieszkuje on tereny Brazylii, jest on ptasznikiem naziemnym. Dorosła samica dorasta nawet do 10 cm dc i nawet do 27 cm w rozstawie. Samice mogą dożyć do 20 lat. Dysponują one słabym jadem, jednak jest go dużo, a ugryzienie samo w sobie z racji na wielkość kłów jadowych na pewno zaboli. Bywa agresywny i potrafi się postawić. Wyczesuje także z odwłoka włoski parzące. Mimo wszystko uważam, że jest to fajna propozycja dla początkujących. Choćby z uwagi na to, że jest to żarłoczny ptasznik i fajnie poluje. Kolejnym ptasznikiem jest Monocentropus balfouri, który jest gatunkiem endemicznym wyspy Sokotra na Morzu Arabskim. Jest on sporym pająkiem dorastającym do 7 cm dc i ponad 17 cm w rozstawie. Jako pająk Starego Świata dysponuje silnym jadem, nie posiada włosków parzących, jest dość szybki i dość agresywny. Może przyjmować postawę obronną, może uderzać przednimi odnóżami, jak to zawiedzie, próbuje ukąsić. Ukąszenie jest bolesne, a jego skutki mogą utrzymywać się przez kilka tygodni. Tu mamy spore terrarium, w którym widzimy korzenie, gałązki i ściany pokryte skałkami. Tutaj widzimy agresywnego, szybkiego i silnie jadowitego ptasznika, który na wolności występuje w RPA. Mowa tu o Harpactira pulchripes. Na załączonym obrazku widzimy, jak defensywna potrafi to być bestia.
Jak dla mnie, tym zachowaniem trochę przypomina mi... Co wy o tym sądzicie? Może Murinka? Wręcz kładzie się na karapaksie, jest gotowy, by zaatakować. Jest to bardzo ładnie ubarwiony ptasznik naziemny, dużo pajęczynuje, potrafi również kopać. Jest to ciekawa pozycja, ale raczej dla doświadczonych terrorystów. Raczej z naciskiem na pewno. Tym razem przyszła pora na Haploclastus devamata, znany również jako psychodeliczny pająk czy LSD Earth Tiger. To silnie jadowity gatunek w naturze występujący w Indiach. Lubi dużo kopać, jest bardzo szybki i raczej płochliwy. To, co rzuca się w oczy, to niesamowite ubarwienie. Ptasznik mieni się kolorami pomiędzy niebieskim, granatowym, różowym, aż do fioletu. Kolejnym ptasznikiem jest Jadus ze Starego Świata, a dokładnie z terenów Zimbabwe oraz Mozambiku. Samice tego gatunku osiągają do 6 cm DC i 15 cm w rozstawie. Na środku karapaksu mają charakterystyczny dla rodzaju Ceratogyrus róg. Gdzieś wyczytałem, że ten róg jest to coś w rodzaju zaczepu mięśni oraz innych narządów wewnętrznych. Co wy o tym sądzicie? Pająki te plotą wokół nory sporo pajęczyny. Jest to gatunek silnie defensywny, agresywny, szybki i silnie jadowity, zdecydowanie dla doświadczonych hodowców. Teraz na ekrany wjeżdża afrykańska bestia, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jest to Pterinochilus murinus, tu w odmianie usambara lub jak to woli RFC, zamieszkujący tereny Tanzanii. Charakteryzuje się on mocno żółtym ubarwieniem. Prócz tej odmiany barwnej wyróżnia się jeszcze TFC, czyli taki osobnik w odcieniach beżu, oraz UMV, czyli coś pośredniego pomiędzy powyższymi. I ona żyje tylko w górach Usambara. Jak widzicie, jest to kawał wrednej suni. Bardzo agresywny, szybki, defensywny i do tego silnie jadowity. I właśnie za to lubi się te ptaszniki, no nie? Tym razem widzimy kolejny rarytasik. Ptasznik wywodzący się z Kostaryki, a dokładnie Megaphobema mesomelas. Osiąga on do 6 cm DC i do 15 cm w rozstawie. Bardzo ładnie ubarwiony ptasznik i co ważne, młode od samego początku są kolorowe i szybko rosną. Gatunek łagodny, ale i żarłoczny. Nie lubi on wysokiej temperatury. Optymalna to 22 do 24 stopnie Celsjusza. Możliwe są spadki nawet do 18 stopni. Wilgotność powinna wynosić 70 do 80%. Kolejnym gagatkiem jest Nandu chromatus. To piękny i spory ptasznik rodem z Brazylii. Osiąga nawet 8 cm DC w rozstawie 15 cm. Samice dożywają kilkunastu lat. Wyczesuje włoski parzące z odwłoka, ale potrafi przyjąć również postawę obronną. Bywa nerwowy. Nie jest to silnie jadowity ptasznik i idealnie nadaje się dla początkujących hodowców. Ważnym kryterium jest również niska cena. Tu widzimy występującego w Peru i Chile ptasznika Trixopelma pruriens, który niedawno złożył kokon w dość nietypowym miejscu. Kolejna ślicznotka pochodząca z Peru to Avicularia sp. Peru purple, która jest uznawana za największego przedstawiciela z rodzaju. Dorastają one do 8 cm DC i nawet do 20 cm w rozstawie. Póki co nieznana jest długość życia z uwagi na niedawne odkrycie, ale może to być dosyć krótki okres jak u innych awi. Tutaj jeszcze krótka wstawka z Caribeną laeta, taki szaraczek w sumie, no nie? Tutaj widzimy pająka Davus pentaloris, czyli dawny Cyclosternum fasciatum. To niewielkich rozmiarów ptasznik wywodzący się z Meksyku i Gwatemali. Jest on dość ciekawie ubarwionym ptasznikiem i jest on szybki i prawie zawsze ratuje się ucieczką. Widzieliście jaki szybki? Jest to indonezyjski ptasznik z gatunku Formingochilus sp. Sabbath Blue.
Jest to duży i pięknie ubarwiony ptasznik z Sabah i Borneo. Na koniec postanowiłem wrzucić jeszcze kilka ujęć popularnego kędziora, czyli Tliltocatl albo Pilosus. Tu akurat mamy piękną samicę w odmianie Nicaragua. Tak sobie myślę, że na tym etapie nie będę się specjalnie na ich temat rozwodził, gdyż zdradzę wam małą tajemnicę. Szykuję osobny film poświęcony właśnie kędziorowi, a dokładnie 3 jego odmianom. Tak, nie przejęzyczyłem się, ale o tym kiedy indziej. No i tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Myślę, że samice przedstawione w filmie wam się spodobały. W głowie stale powstają kolejne pomysły, które zaprezentuję wam zapewne niebawem. Oczywiście, żeby było jasne, to tylko część ptaszników Mirka z Eurospiders.pl. W planach jest również odcinek poświęcony wyłącznie rzadkim i często drogim rarytasom, ale wszystko w swoim czasie. Namiary na hodowlę, gdzie możecie znaleźć pełną ofertę ptaszników, znajdziecie w opisie filmu. Jest też sporo ptaszników, których jeszcze nie ma na tej liście. No właśnie, jeszcze. Dzięki wszystkim za uwagę, do zobaczenia wkrótce, hej!